Witam się serdecznie i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie ciasta bez użycia miksera. Ciasto będzie z jabłkami u mnie, ale można dać również przykład owoce mrożone. Już Wam mówię, co potrzebujemy. Widzicie, mam tutaj przygotowaną trzepaczkę ręczną. Będę jej używać do połączenia składników. W przepisie było 1,5 szklanki cukru. Ja dałam taką dobrą kopiastą szklankę. Uważam, że to troszkę za dużo. Do tego cukru wbijam za chwilę 4 całe jajka. Roztrzepię trzepaczką razem z cukrem i potem sobie dolewam pół szklanki mleka i pół szklanki oleju do tego. Tutaj mam przygotowane sypkie składniki, mianowicie 3,5 szklanki mąki pszennej, 2 kopiaste łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki tego zamiennika kakao, czyli uznajmy, że 2 łyżki kakao. I jeszcze do ciasta dodamy sobie, już mi się tu zgubiło, ten aromat wanilinowy albo cukier wanilinowy. A tu jest koło jajek, widzicie, tam szukam. Także łyżeczkę, taki mały, to łyżeczkę uznajmy. Jak macie wanilię, to możecie dać wanilię. I potem tak, 4 średniej wielkości jabłka obiorę sobie, pokroję w taką nie za drobną kostkę i do tego łyżeczka cynamonu do oprószenia. Jak ktoś nie lubi, to może pominąć. Czyli ja się zabieram za, wbijam jajka, dolewam olej i mleko i potem po łyżce 2 będę wsypywać sypkie składniki i dokładnie to wszystko wymieszam, żeby nie było grudek i duża blacha. Także przygotowuję ciasto i jabłka. Mokre składniki połączone z cukrem i teraz dodajemy sypkie. I wszystkie składniki ciasta już są połączone. Ciasto, zobaczcie, jest dosyć gęste. Ja zaraz je wykładam do blaszki, równam i zajmuję się przygotowaniem jabłek. Jabłka już mam przygotowane, pokroiłam, jak mówiłam, w taką grubszą kostkę. Wymieszane są z cynamonem. No mówiłam, jak ktoś nie lubi, to właśnie można pominąć i zaraz sobie wykładam. Piekarnik nastawiałam, żeby się nagrzewał. W przepisie jest 180 stopni, około 40 minut. Ja w 200 stopniach to myślę, że 30-35 minut będzie się piekło. Nastawię na 30 minut, a potem zobaczymy, ewentualnie będę dopiekać. Także wykładam jabłka na ciasto. I tak to wygląda po wyłożeniu jabłek. I teraz czekamy na piekarnik, jak się nagrzeje, piekę i widzimy się po upieczeniu. Na wierzch tego ciasta pójdzie jeszcze budyń i będziemy robić jeszcze polewę, to potem powiem co i jak. Ciasto przed chwilą wyjęłam z piekarnika, piekło się w 200 stopniach 35 minut i teraz zajmiemy się przygotowywaniem budyniu. Ja mam budynie waniliowe po 40 gram. Może być budyń śmietankowy. Do budyniu potrzebujemy pół litra mleka, czyli 2 szklanki. Pół szklanki sobie nadlałam, rozpuściłam proszki budyniowe, a tutaj mam mleko z 3 łyżkami cukru i do tego 10 dekagramów margaryny lub masła. To się rozpuści w tym mleku i potem normalnie gotuję budyń. Tutaj mam łyżkę mleka i większe pół kostki czekolady mlecznej, może być gorzka, na polewę. Tak, budyń mam już ugotowany i teraz sobie go wykładam na ciasto. Tak wygląda wyłożony budyń gorący na ciasto. Zaraz sobie rozpuszczę tą czekoladę i sobie polejemy. Mamy już rozpuszczoną czekoladę. Ja sobie w mikrofali rozpuściłam.
Można sobie podgrzać mleko i rozpuścić i teraz sobie polewamy. I tak wygląda już polane ciasto czekoladą. Ja jeszcze mam taką kolorową posypkę, więc nie zawaham się jej użyć, jak to się mówi, ale wy możecie zostawić w ten sposób. I tak się prezentuje już przygotowane ciasto. Teraz poczekam, aż ostygnie, potem do lodówki i będziemy wieczorem próbować. Po zdjęciu bocznego rądu tortownicy prezentuje się tak, na talerzyku tak. Widać te jabłuszka. Nie jest taki intensywnie kakaowy kolor, bo to jest zamiennik. Ciasto mi troszkę krzywo stało w piekarniku, więc z jednej strony wyższe, z drugiej niższe, ale to nic nie szkodzi. Ale myślę, że ciasto jest bardzo proste i łatwe w przygotowaniu. Powiem wam, że jest bardzo smaczne. Jak widzicie, wyszła wydajne jest bardzo duża blacha, także jak najbardziej polecam. Nie trzeba długo po prostu stać i robić takie ciasto, a do kawki jak znalazł zawsze własne, lepiej jak jakieś ze sklepu, bynajmniej wiemy co jemy. Tutaj reszta się tak prezentuje. Oczywiście postaram się, żeby przepis na bieżąco był w opisie i życzę udanych wypieków. Żegnam się, pa!